Ja się nazywam Freda Widawski, faktycznie w polskim języku Widawska, ale wyrosłam w Australii i jak przyjechaliśmy, to w szkole nie zrozumieli, dlaczego moje nazwisko jest inne od ojca. To zdecydowaliśmy, że ja będę Widawski. To tak się nazywam. Freda Bronia Widawski. Urodziłam się we Wrocławiu w 1951 roku, a rodzice byli ocaleni Holokaustu. A spotkali się po wojnie, byli młodzi jak wojna wybuchła, obydwoje mieli 18 lat. Matka pochodziła z Krakowa, przeżyła krakowskie getto, Płaszów, Skarżysko-Kamienne, Leipzig i przeżyła. Ojciec pochodził z małego miasteczka Wieruszów, niedaleko od Wrocławia, bardzo blisko granicy z Niemcami, a dosyć biedna rodzina. Dużo dzieci, ojciec zmarł, jak on miał 12 lat, to ojciec poszedł do pracy. Wojna wybuchła, też miał 18 lat, a uciekł wpierw do Warszawy, ale jak zaczęli bombardować Warszawę, to wrócił do Wieruszowa, złapali go, wzięli go do Poznania, był w 3 różnych obozach w Poznaniu, a pracował, budowali autobahn, bo pan Hitler miał taki, jak to się mówi, marzenie, nie? Zbudować autobahn z Berlina do Moskwy. I stamtąd go wysłali do Oświęcimia. Miał szczęście, że był młody i małego wzrostu, drobny człowiek, ale miał jeszcze trochę siły, także nie był wybrany na śmierć. Był 2 tygodnie w kwarantannie, przeżył to i jego szczęście było, że jeden facet jego poznał z ostatniego obozu w Poznaniu, w Guttenbrunn. To mu powiedział: Janek, jutro przyjeżdża komendant nowego obozu koło kopalni. Jak ci się zapyta, co ty robisz, nie powiedz jemu, że jesteś krawcem, bo według nich krawcy to byli nieważni, nie? Do pracy ciężkiej. Powiedz jemu, że ty budujesz, żeby pracowałeś na budowie, czy coś takiego. I tata tak zrobił i był wybrany do nowego obozu Janina Grupę. I tam była kopalnia, która kiedyś należała do Polaków. Jak Niemcy weszli, oni to objęli i tak dalej. I to była jego historia. I przeżył stamtąd, przeżył marsz, jak to się mówi, marsz śmierci. Dotracił do swojego małego miasteczka i co ci mam powiedzieć? W jego mieście było przed wojną 4000 ludzi, 2000 Polaków, 2000 Żydów, 20 wróciło. I to jest ten fakt. Ale nie zostało pewnie. Nikt nie istnieje tam, żadnych Żydów nie zostało się tam. I nawet tata długo tam nie był, oprócz tego, że miał bardzo dobrych znajomych katolików, którzy byli dla niego jak rodziną. Ale jeden z jego kolegów, który był już w Brzegu, wrócił parę miesięcy wcześniej, dowiedział się, że tata jest w Wieruszowie i powiedział: nie siedź tutaj sam, bo jeszcze teraz po wojnie zabijają Żydów. I to było prawda, niestety. Także tata się przeprowadził do Brzegu i tam spotkał mamę. Mama była wyzwolona w Leipzigu, znaczy nie w Leipzigu, ale w Niemczech, przez Rosjanów. Miała wybór, mogła wrócić, pojechać powiedzmy z amerykańskim wojskiem do, jak to się mówi, west, na zachód, albo wrócić z Rosjanami do Polski. I zdecydowała wrócić do Polski. Powiedziała, że cała jej rodzina zginęła. Miała 4 braci, rodziców i siostrę. Ale myślała, że może siostra przeżyła też. Bo ona była ze siostrą razem byli w krakowskim getcie, w Płaszowie i w Płaszowie rozeszły się. Mama pojechała i ją wybrali do Skarżycka, a Freda została się. To mama zdecydowała wrócić do Polski, a Rosjanie ją zawieźli do Brzegu.
Stamtąd pojechała z koleżankami do Krakowa szukać. Chodziła po ulicach, patrzyła się na listy i zanocowała z sąsiadami. I w jeden dzień z tą panią rozmawia i mówi, słyszałam, że byli ludzie, którzy byli w obozie Pionki, co się dowiedziała, gdzie prawdopodobnie jej siostra tam była. Są w Warszawie, pojadę do Warszawy, może ktoś coś wie. I ta jej koleżanka, ta pani, o której ona nocowała, powiedziała, nie jedz dziecko, bo ja ci powiem, co się stało. Ja widziałam na swoje oczy, jak Freda była zabita. I w tym momencie mama zdecydowała, już nie miała po co być w Krakowie. Mieszkanie nie istniało, ktoś inny tam mieszka. Próbowała nawet od innych sąsiadów wziąć rzeczy z powrotem, co oni z nimi zostawili, jak wojna wybuchła. Myślę, że po wojnie wrócimy, sobie weźmiemy, nie? Płaszcze, futra, zdjęcia i tak dalej. Ci jej powiedzieli że z początku, że nieprawda, nikt tam nic u nas nie zostawił, a mama wiedziała, że tak zostawili, bo ona pomogła rodzicom tam zanieść. A później powiedzieli, że Niemcy wszystko zabrali. I w tej chwili zdecydowała mama, ona wtedy lata później powiedziała siostrze mojej, Adeli, starszej siostrze, że w tym momencie zdecydowała wyjechać z Polski. Ale wróciła do brzegu. Tatę spotkała, pobrali się, przeprowadzili się do Wrocławia, myśmy się urodzili. I trwało jej do 62 roku, a myśmy wyjechali. I pojechaliśmy do Australii. Ja wtedy miałam 10 lat, siostra 12. Dla mnie to była wielka przygoda, nie? Myśmy jechali pociągiem przez Czechosłowację do Wiednia, później do Genui, czy Genua, nie wiem jak się mówi po polsku, do Genewy. I statkiem z Genewy do Australii, 4 tygodnie statkiem, a przez Suez Canal i Egipt. Cudowne rzeczy dla 10-letniej dziewczyny, która wyjechała z Polski. Myśmy wyjechali w lutym, mróz, szaro. Po prostu to można, jeżeli ja mogę, powiedzmy jakoś to, how do you say to describe? Opisać. Jeżeli ja bym mogła opisać w kolorach, to było od szarego do niebieskiego i żółtego, tak? Bo specjalnie myśmy wyrośli w Wrocław. Wrocław jeszcze miał dużo Gruzów. A czasa komunny, niczego nie było. I wyjechaliśmy tak w nocy, żeby nikt nic nie wiedział. Bo zawsze się bali do końca, aż myśmy nie przejechali przez granicę do Czechosłowacji i do Wiednia, to mama odetchnęła, bo ona się bała przez cały czas, że nas zatrzyma. I przyjechaliśmy do Australii i wpłynęliśmy do Sydney Harbour w marcu, co jest najładniejszy sezon. Słońce, niebieskie morze, niebieskie niebo, palmy, których ja nigdy nie widziałam. I dla mnie to był raj. Dla siostry było troszeczkę ciężej. Adela była 2 lata starsza. Miała już dobrych znajomych, kolegów w Polsce, których zostawiła. I po jakichś 6 miesięcy naszego pobytu w Australii, prawdopodobnie ona poszła do mamy i się zapytała, mamuś, te wakacje były cudowne, ale kiedy my wracamy? Bo prawdopodobnie mama im powiedziała, że my jedziemy na wakacje do Australii. Bo ciągle się bali, że jeżeli powiemy, że wyjeżdżamy, że jakoś będziemy zaczynani. A ja tego w ogóle nie wiedziałam, ja nie znałam tego. Ja byłam takie dziecko, co się bawiło, o, ładne niebo i tak dalej. Nie? I wtedy mama Adeli wyjaśniła, że my nie wracamy, że tutaj się zatrzymujemy. Także początki mi się zdaje... A do kogo, czy mieliście jakąś rodzinę w Australii? Nie mieliśmy rodziny, tylko mieliśmy znajomych, sąsiedzi, którzy mieszkali w naszej ulicy na Kluczborskiej we Wrocławiu, naprzeciwko.
I oni mieli kogoś w Australii. On był mecenasem. Mecenaszem? Jak się mówi? Mecenasem. Mecenasem. Bardzo słynny, bardzo mądry człowiek. Ale w 60 roku, czy coś takiego, czy 59, nie pamiętam dokładnie, jeden z jego bardzo dobrych znajomych, sędzia, przyszedł do pana Franka i mu powiedział: Józio, wyjeżdżaj, bo tutaj dla ciebie wnet nie będzie miejsca. To oni mieli jakąś rodzinę dalszą w Australii i ta rodzina im załatwiła i oni przyjechali do Australii, emigrowali. A to była żydowska rodzina? Żydowska rodzina. Przeżyli wojnę w Rosji i wrócili do Polski. Też pochodzili z Krakowa, Tarnowa, z tych stron. I wiedzieli, że mama mama więcej jak ojciec, bardzo chciała wyjechać. To jak przyjechali i się trochę zaklimatyzowali w Australii, napisali do mamy, że to jest cudowny kraj. Najważniejsze jest tutaj spokój. Jest odległy bardzo daleko od Europy. I jeżeli chcecie, to my zrobimy wszystko, co możemy, żeby wam pomóc, żebyście przyjechali. I oni zorganizowali wizę i tak dalej z australijskim państwem. Rodzice podali na wizę odjazdową tutaj, w Polsce i tym razem im się udało. Czy też próbowali wyjechać wcześniej? Próbowali wyjechać, ja znalazłam w papierach tutaj przez EPN, że podali na wyjazd, wizę wyjazdową, czy coś tak się nie wiem dokładnie jak się nazywa, w 50 roku, zanim ja się nawet urodziłam. Adela już istniała, bo ona się urodziła w 49. I było odmówione. Nie wiem dlaczego. Ja tylko znalazłam taką maciupeńką karteczkę i pisze data, kiedy podali. Miejsce do wyjazdu to podali Izrael i ODM. Tyle. A możesz opowiedzieć o swoim dzieciństwie we Wrocławiu? Słuchaj, dzieciństwo jako dziecko, ja myślę, dzieci na ogół, jeżeli mają dużo miłości od rodziców i ciepła, im za dużo nie zależy. Nie wiedzą za dużo, co jest koło nich. Także na ogół mogę powiedzieć, że nasze życie było dosyć szczęśliwe. Mieszkaliśmy, maciupeńkie mieszkanko, a 2 duże pokoje, znaczy 1 duży pokój i kuchnia. W kuchni był duży, ogromny piec, na którym się gotowało i duży stół. Matka i ojciec, obydwoje, ojciec był krawcem, mama krawcową. Także ten duży stół, na tym dużym stole się przyszykowało jedzenie i tak dalej. I oprócz tego kroili, szyli i tak dalej. Ten jeden duży pokój był tak przedzielony na pół. To jedna połowa był niby salon, tak, jak się mówi, a druga połowa była kurtyna i tam stało łóżko, to było rodziców sypialnia. I mi się zdaje, tam stało małe łóżeczko, gdzie ja spałam jako dziecko, jak byłam młodsza, zanim myśmy wyjechali, powiedzmy 2-3 latka. Później chyba w tym salonie było drugie łóżeczko, gdzie Adela spała. A łazienki nie było. To do łaźni rodzice chodzili, jak bardzo dużo ludzi w tych czasie, do publicznej łaźni we Wrocławiu. A nas mama gotowała wodę, nas kąpała w pani. A ubikacja była na korytarzu. Były na każdym na każdym piętrze były 4 mieszkania i 2 toalety. Jedna w rogu na tych 2 mieszkań, druga tutaj na te 2. Stary budynek. Ciemny, śmierdzący. Specjalnie wejście. Ogromne bramy do wejścia. I było tak, wejście z lewej strony do pierwszego budynku, a później jak się mieszkało po drugiej stronie, to przechodziło się do ogrodu, niby ogród. Plac po prostu i po drugiej stronie stał drugi budynek. Myśmy mieszkali w tym pierwszym.
I ja pamiętam, jako dziecko ja się zawsze bałam chodzić tam, wchodzić do tego budynku. Bo bardzo często było ciemne. A raz mi się zdaje, że ja stanęłam na kogoś, jakiś szpieg tam leżał. I co jest ciekawe, pierwszy raz jak ja wróciłam do Polski, wyjechałam, miałam 10 lat. Jak wróciłam, to miałam 21. I jak weszłam do tej bramy, to ciarki mnie wzięły. I bałam się po prostu iść do góry. Także coś w tym budynku było dla mnie takie złe, nie? Ale na ogół życie było dosyć dobre, nie? Mama specjalnie zawsze muzyka grała, bo ona wyrosła w tej atmosferze. To radio zawsze było nastawione. W tych czasach nie było jedzenia, nie było za dużo odzieży i takich rzeczy, ale bilety na koncerty były bardzo tanie, nie? To mama nas ciągle ciągnęła na koncerty, na balet i tak dalej, do teatru, ojciec do kina. A szkołę mieliśmy blisko, szliśmy piechotą. Ja lubiłam szkołę, Adela była najlepsza w szkole, w swojej klasie. A mama była bardzo zaangażowana ze szkołą naszą. Jedzenie jakoś dali sobie radę. Ojciec miał dalej znajomych w Wieruszowie i tam były małe posiadłości, to było jakoś łatwiej coś sobie przywieźć, nie? I jak bardzo dużo ludzi w tych czasach. To, co ojciec się nauczył podczas wojny, jak sobie zorganizować, nie? To on ten sam tryb życia prowadził po wojnie, pod komuną. To znaczy, że oficjalnie pracował w jakiejś małej fabryce jako krawcem. Nieoficjalnie kupował materiały od różnych ludzi, a robił jakieś inne ubrania, sprzedawał w hali ludowej, na lewo, nie? Na czarnym rynku i tak dalej. I to bardzo duże. Ja myślę, że te czasy to właśnie były dwie ekonomie, nie? Ta niby prawidłowa i ta realna. Także jak zarobił coś z tej strony, no to pojechał do Wieruszowa i tam i kupił trochę jedzenia i tak dalej i przywiózł do nas. Także nie pamiętam głodu albo coś, tylko pamiętam, że niektóre rzeczy były braki, nie? Pomidory to było coś cudownego. Raz ojciec znalazł na rynku 2 pomarańcze z Jafy. I przyleciał do domu tak ucieszony, bo była pomarańcz z Izraela. Nie? I to miało wielką znaczność dla nich. A tata bardzo pragnął jechać do Izraela, ale mama nie chciała. Była przemęczona wojną, nie chciała więcej być w miejscu, gdzie jest ruch i tak dalej. Chciała wyjechać jak najdalej, jak mogła, od Polski do Europy. No to nasze życie było tak. Chodziliśmy do teatru, chodziliśmy do kina. Niedaleko naszego budynku był park, gdzie myśmy się bawili. Koleżanek specjalnie nie pamiętam za dużo. Ja byłam więcej koło mamy. Adela, moja starsza siostra, miała już koleżanki i tak dalej. Ja mniej. Jedną albo 2, ale nawet nie pamiętam kto i co, albo imię. Uczyłam się balet, tańczyłam. A chodziliśmy do synagogi na święta. Ta synagoga była trochę w ruinach, nie jak teraz wygląda we Wrocławiu. Która to była synagoga? Ta pod Białym Bocianem. Pod Białym Bocianem, tak. I tam albo w tym samym budynku, albo niedaleko był żydowski klub. I istniał żydowski teatr też we Wrocławiu w tych czasach. To myśmy chodzili do tego teatru, od czasu do czasu ja z siostrą występowaliśmy w teatrze żydowskim. Uczyłam się wiersze po żydowsku, których język ja nie znam, ale to była taka, jak to się mówi, taka zabawa, ja nie wiem.
No i tata chodził do klubu z mamą razem, nauczył mnie tam tańczyć w klubie i tak dalej. A w lecie, jak były wakacje, jeździliśmy do Wieruszowa albo tam do jakichś małych posiedlości, małych wsi niedaleko. Albo mamy zdjęcia, w jednym roku pojechaliśmy do Skarżskiej. Nie, do Skarżskiej Poręby. Szklarskiej Poręby, dziękuję. Szklarskiej Poręby. Ale właśnie jakby byliście w tym środowisku żydowskim jak bardziej, czy... Mieszane. Też o znajomych, czy też znajomych rodziców? Rodziców znajomi na ogół byli tak, Żydzi, którzy przeżyli wojnę, nie? Ocaleli. Oprócz tych właśnie kolegów taty z Wieruszowa. A ty dorastając, wiedziałaś, że jesteś Żydówką? Jakby to miało Wiedziałam, wymiar? znaczy tak, jeżeli pyta się, czy ja odczuwałam antysemityzm przeciwko mnie, nie, ale że czułam się inna, tak. Bo myśmy nie mieli krzyżów na ścianie, nie chodziliśmy do kościoła się modlić. I co było najważniejsze, że nie mieliśmy rodziny. Ja może tego tak bardzo nie pamiętam, ale Adela o tym mówi, że zaczęła się wypytywać, dlaczego. Znaczy, bo po wakacjach koleżanki wrócili, że każdy wraca po wakacjach do szkoły, a co ty robiłaś, że gdzie ty byłaś i tak dalej. A ja byłam u wujka, ja byłam u dziadka i tak. A gdzie są nasi? Tak. Ale z początku rodzice nam za dużo nie chcieli powiedzieć. To mama po prostu, jak Adela się pytała, mówiła, no zmarli podczas wojny. I koniec. Także czuliśmy się troszeczkę inni. Czy wiedzieliśmy, co to znaczy być Żydem? Trochę. Znaczy uczyliśmy się trochę tam hebrajskie piosenki, hebrajskie tańce i tak dalej. Ja tańczyłam balet, to było w żydowskiej organizacji, ale nie za dużo, nie za dużo. Trochę o religii, ale bardzo mało z tego, co ja pamiętam. Tylko mnie zawsze dziwiło, na przykład szliśmy w szkole z klasą spacerkiem przez park i koledzy, koleżanki spadali na kolana i się modlili, bo przeszliśmy jakąś, jak to się mówi, ikon, nie wiem. No, kapliczkę. Jakąś kapliczkę, tak? Madonna z dzieckiem albo coś i dla nich to było coś ważnego, ja się na nich patrzyłam, co oni robią. Tak, bo myśmy tego nie robili. Ja tylko pamiętam, raz była zima, 4 po południu już było ciemno i ja byłam na mieście, myśmy mieli taką starszą panią, co przychodziła, czasami pomagała mamie trochę gotować, sprzątać, uważała na nas, jak rodzice gdzieś chcieli wyjść, czy coś takiego. Polka, katoliczka. I nie wiem dlaczego, ale ona sama była ze mną w mieście. Kupowaliśmy kapelusze, rękawiczki czy coś na zimę. I był akurat czas, że ona była bardzo religijną. I był czas, że musiała iść do kościoła na mes, jak się mówi mes? Na mszę. Na mszę. I ja jako dziecko odczułam, że ona nie była pewna, co zrobić. Wiesz? Z jednej strony czuła, że to jest dla niej mus, ona musi to zrobić. Z drugiej strony jej było niewygodnie wziąć żydowskie dziecko do kościoła. Wiesz, ona chciała być naprawdę taką, jak to się mówi, dla mnie też dobrą, nie? I dla siebie. Ale mnie zaprowadziła tam. I to był pierwszy raz, co ja byłam w kościele. I oprócz tego jedną tylko tata na Wigilię kupował drzewko dla nas. Żebyśmy się nie czuły całkiem takie odmienne. No właśnie, a jakie święta w domu, czy tradycje obchodziliście? No, w piątek wieczór mama gotowała coś lepszego. Pamiętam, że były święta, powiedzmy,
Pesach czy coś takiego, ale w jakiej formie faktycznie nie pamiętam. Tylko wiem, że mam takie odcinki. To jest bardzo dziwne, bo dla mnie to jest niby jakby moje życie się faktycznie zaczęło, jak przyjechałam do Australii. Znaczy mam urywki pamięci z tych pierwszych 10 lat, co jest dosyć długo, nie? 10-letnia dziewczyna powinna pamiętać o dużo więcej o swoim życiu. Ale ja za dużo nie mam pamięci z tych czasów. Takie urywki. I pamiętam jakieś takie urywki, że bawiłam się z innymi dziewczynami w ładnych sukiach, byliśmy ładnie ubrane, czyściutko i tak dalej, na podróżu przed synagogą. To znaczy, że tam byliśmy na jakieś święta. Była jakaś okazja, ale w jaki sposób te święta się, jak to się mówi, było odebrane, to nie wiem. Nie pamiętam. A czy na tym statku do Australii były też inne rodziny żydowskie? Jakieś 40. Także i nie tylko to, ale jedna rodzina specjalnie, myśmy się z nimi bardzo, bardzo związali, też z Wrocławia. Ojciec ich nie znał, ale znał kuzyna tego pana. I z tym kuzynem porozmawiał tak spokojnie, powiedział: słuchaj, ja wyjeżdżam do Australii. I ten kuzyn mówi: doprawdy, bo mój kuzyn też wyjeżdża. I się spotkali. I pan Marmur, ta rodzina, wtedy pracował dla Film Polski jako szofer. To mu dali ciężarówkę, pożyczyli czy coś, żeby mógł pojechać z tą rodziną z Wrocławia do Warszawy. I myśmy z nimi się spotkali i te dwie rodziny razem do tej ciężarówki wsiedli. I kuzyn i jakiś znajomy nas i tak dalej nas odprowadzili. Myśmy te dwie rodziny pojechaliśmy razem do Warszawy i od tego momentu przez całą drogę byliśmy razem. I do teraz jesteśmy bliscy. Oni mieszkają w innym mieście, w Melbourne, ja mieszkam w Sydney, a Adela teraz w Jerozolimie, ale rodziców już oczywiście nie ma z dwóch stron. Ale trzymamy się. Jak myśmy przyjechali, to wszyscy koło mnie, znaczy moi koledzy, koleżanki i tak dalej, wszyscy byli mniej więcej emigranci, jak my, Żydzi z Polski. I ta paczka się trzymała razem. Bo wyobraź sobie, wtedy jak myśmy przyjechali, rodzice mieli 40 lat, bez pieniędzy, bez języka i 2 dzieci, nie? To trzeba było od początku życia emigranta. Od początku zacząć życie budować i tak dalej. To dla nas nie mieli za dużo czasu. W Polsce mama z nami była ciągle, bo nie pracowała. Tak? A tutaj przyjechaliśmy i ona była zajęta po prostu życie postawić na nogach dla nas. Także ja z Adelą byliśmy więcej, jak to się mówi, dependent on each other. Uzależnieni i ta cała grupa kolegów i koleżanek, wszyscy byli w tej samej sytuacji. Rodzice byli zajęci, próbować jakieś życie ułożyć. To my dla siebie, jeden dla drugiego byliśmy rodziną. I do dzisiaj, nawet jeżeli ja z niektórymi tam nie rozmawiałam przez 20-10 lat, ale jak się spotkamy na ulicy, to jest jak rodzina. Bo myśmy byli dla siebie bardzo ważni. I specjalnie w tych czasach teraz sytuacja dla emigrantów przez te 60 lat, co my już tam jesteśmy, poprawiła się troszeczkę. Tak powinno być, nie? Że emigranci nowi przyjeżdżają, mają jakiś fundament. W czasach, jak myśmy przyjechali, niczego nie istniało. Na przykład ja miałam szczęście, bo byłam młodsza, to poszłam do podstawowej szkoły i z początku myśmy mieszkali w takim ogólnym domku emigrantów i mieszkała tam rodzina też z Wrocławia, dziewczynka, która była w moim wieku, ale oni przyjechali jakieś 6 miesięcy wcześniej. To ona już troszeczkę po angielsku mówiła. I ona mnie wzięła za rączkę i poszliśmy razem do szkoły. Także ja miałam takie wejście, nie? Do tego nowego świata. Siostra poszła do gimnazjum, bez słowa języka,
Adela jest bardzo dumnym człowiekiem. Ona była najlepszą studentką w swojej klasie w Polsce, a tutaj oni jej dali IQ test, powiedzieli, że ona jest głupia, tak? Bo ona nie mogła nic odpisać, bo nie znała angielskiego po prostu. To dla niej było dużo cięższe, to wejście do tego kraju, nie? No i myśmy nie rozmawialiśmy po angielsku, jedzenie nasze było inne od innych dzieci w szkole, nie? I tak dalej. Także trzymaliśmy się tych innych emigrantów z początku. I zaczęliśmy się uczyć trochę więcej o żydostwie, o Izraelu i tak dalej. Byliśmy członkami grupy Hashem Hatzair, to zionistyczna organizacja. I nie, że my za dużo wierzyliśmy w ideologię, ale po prostu, żeby być razem, nie? Uczyliśmy się tańczyć, śpiewać i tyle. A to jest tak, że jakby od początku mieliście kontakt, nie wiem, z gminą żydowską? Tak, bo żydowski welfare, oni zapłacili i inna organizacja, której imię zapominam teraz, oni zapłacili za nasz przyjazd do Australii i później myśmy im odpłacili. Jak teraz zaczął pracować, to na raty zapłaciliśmy. A to byliśmy dołączeni do żydowskiej organizacji z tego punktu widzenia. No i zaczęliśmy, powiedzmy, była taka swoboda, nawet jeżeli nikt mi nie powiedział w Polsce, ja nie pamiętam, że rodzice mi powiedzieli, nie mów nikomu, że jesteś Żydówką. Ale się coś czuło, że nie powinniśmy tego reklamować za dużo. Tak? A przyjechaliśmy do Australii i było odwrotnie. Wszyscy zaczęli się czuć, jak to się mówi, dumnym. I nawet dzieciaki z mieszanych małżeństw, co było dosyć dużo, że matka była katoliczką, ojciec Żydem i tak dalej, czy Rosjanki, czuli się Żydami. Albo chcieli czuć się Żydami. To była taka swoboda w tym. Wiesz? I ja nigdy nie byłam religijna specjalnie, ale pierwsze parę lat zaczęliśmy chodzić do synagogi, jak były wakacje, różne święta i tak dalej. I doszło do jakieś 14 lat, to ja zdecydowałam, że to nie dla mnie i przestałam chodzić, ale rodzice chodzili na święta. Nie byli ortodoksi, ale chodzili na święta. A rodzice właśnie, jak wyglądała ich taka droga integracji tam, gdzie pracowali? Mama pracowała dla siebie. Od początku zrobiła się bizneswoman. Bez języka, bez niczego, bo dla niej najważniejsza rzecz, co istniała, to były my. I nie chciała, żebyśmy wracali ze szkoły do pustego domu. To wpierw zaczęła szyć po prostu, robiła poprawki, szyła sukienki na miarę, takie rzeczy w domu. Po jakieś 6 miesięcy pobytu naszego otworzyła mały sklepik naprzeciwko plaży Bondi, co jest bardzo słynne, bo myśmy mieszkali w tej dzielnicy w Sydney. Bez języka, nawet nie wiedziała, jak wypisać czek i tak dalej, tylko naprzeciwko był polski Żyd, który miał delikatesy i on ją zaprowadził do banku i ją nauczył, jak ma to wszystko zrobić. I zaczęła, taki maciupeńki sklepik i po prostu ludzie przychodzili, robiła im naprawki, robiła rzeczy na miarę, a myśmy bezpośrednio ze szkoły przyjechaliśmy do mamy sklepu, byliśmy razem. Tata zaczął pracować w małej fabryce jako krawiec, ale za mało zarabiał tam. Poznał ludzi, którzy pracowali w dużej fabryce, gdzie wyrabiali, jak się mówi, kiełbaski i takie rzeczy.
I zaczął tam pracować, ale to była bardzo ciężka praca. I po roku czy 2 lat mama mu powiedziała, słuchaj, my przyjechaliśmy tutaj za późno, żeby być milionerami. Za ciężko pracowałeś przez wojnę i inne czasy. Chodź, pracuj ze mną i zrobimy, jakoś damy sobie radę. Nie? I otworzyli większy sklep. I pracowali razem do końca. Tata szył żakiety, mama szyła spódniczki, sukienki. Otworzyli większy sklep. Mieli dobrych klientów, co przychodzili. I dali sobie radę. Nie zrobili, majątku nie zarobili, ale po paru latach kupili mały domek. A jakoś wystarczyło na życie. Nie? I życie takiego trybu, można powiedzieć, z ulgą. Mama od pierwszego momentu to jakby ten kraj dla niej należał, wiesz? Ona miała ciemniejszą skórkę, uwielbiała słońce. Chodziła na plażę, oprócz tego, że nie umiała pływać, ale dopiero jak miała 70 lat, ja ją nauczyłam pływać, tak? Ale chodziła, kąpała się. Ojciec był bardzo blady. Pierwsze 2-3 lata, można powiedzieć, na ogół on nie był szczęśliwy, że myśmy przyjechali tam. Jeżeli miał pieniądze, to on by próbował wrócić, a mama by nie pojechała z powrotem, na pewno. Ale po jakimś czasie dostosował się do trybu życia. Z początku nie mógł znaleźć swojego miejsca. On znał, jak system w Polsce pracował, wiesz. Że oprócz tego, że trzeba było robić na lewo, na prawo i tego, ale jakoś dał sobie radę. A w Australii tego nie istniało. I języka nie miał. A dla niego rozmowa była największym... to był jego sukces życia, rozmowa. Wiesz? To znaczy? To znaczy, że on przeżył te wszystkie swoje ohydne rzeczy, bo jakoś znalazł, jak z każdym człowiekiem mógł pogadać sobie. Wiesz? I parę dobrych słów, i trochę z uśmiechem i tak dalej. I jakoś dołączył się jeden do człowieka innego. Znalazł drogę do kogoś, nie? A tutaj bez języka tego nie mógł zrobić. To było dla niego ciężko. Ale z czasem się dostosował i pokochał ten kraj. A czy tata nie myślał o wyjeździe do Izraela? Też będąc już na początku w Australii? Ciągle chciała, ale mama nie. I ona miała z tej grupy, rodzina jej cała zginęła podczas wojny. Ojciec miał 3 braci. On był najmłodszym. Najstarszy brat, który miał 13 lat starszy od niego, przeżył wojnę w Rosji. Tata nie wiedział, że on przeżył. I to doprawdy jest, jakby ktoś nagrał film. Derek, to był jego starszy brat, a wrócił z Rosji. Przed wojną już był żonaty, miał 2 dzieci, ale jego złapali, wywieźli. I nie wiadomo, co z tą żoną, z dzieciakami się stało, ale prawdopodobnie zginęli w Kiecie w Wieruszowie i byli zabici jak nasza babcia i tak dalej. Jak Berek przeżył wojnę w Rosji, spotkał tam drugą kobietę i był na stacji w Katowicach, to znaczy wrócili do Polski, był na stacji w Katowicach i jakiś znajomy z Wieruszowa jego zobaczył. I mi powiedział, czy ty wiesz, że Janek żyje? Znaczy, ojciec nasz. W którym to było roku mniej więcej? Ile lat? 47? 46, 47, coś takiego. Jego druga żona była w ciąży. Ten kolega od razu przyleciał do brzegu i powiedział tatowi, że spotkał jego brata. Tata prędko pojechał po Berka i tak dalej. I oni się zostali w Polsce ze 2-3 lata. Ale w 10 lat powiedzmy, w 57 roku oni wyjechali do Izraela. I tata bardzo chciał z nimi wyjechać, ale mama nie.
I przez z początku te lata w Australii też tata ciągle ciągnął jego to ciągło, Izrael jego ciągło. Ale mama się po prostu bała. Bała się, już nie miała tej siły, nie miała tej energii. To, co ona przeszła, ją dobiło z dużych stron. I ona przeżyła te wszystkie obozy z grupą dziewcząt, których poznała po drodze. Niektóre pochodziły z Krakowa też, ale ich nie znała przed wojną, niektórych znała. Bo należała do Akiby w Krakowie. I z tych dziewcząt 3 czy 4 z koleżanek, których spotkała w różnych obozach, wszystko wróciło z nią do brzegu. Spotkało tam chłopców, można powiedzieć, i pobrali się. I 3 czy 4 z nich wyjechały do Izraela i byli w kontakcie z mamą, z korespondencji. I jedna specjalnie pisała w 1948 roku, w 50 i tak dalej, o życiu w Jerozolimie, że ciągle są ataki. I była bardzo nerwowa i mamy to wystraszyło, nie chciała. Słuchaj, ja to całkowicie rozumiem. No tak, i tak samo myślę, że można zrozumieć chęć twojego taty wyjazdu do Izraela, dlatego że tam był brat. No bo tam był brat i tam był... To jest nasze miejsce, nie? Ja to też odczuwałam jak młoda dziewczyna. Pierwszy raz jak pojechałam do Izraela, miałam 16,5 lat. I to było parę miesięcy po 6-dniowej wojnie. I od razu czułam się jak w domu. Poznałam wujka, którego nie pamiętałam. I on mnie zaprowadził zmienić dolary na czarnym rynku. I zaprowadził mnie i spotkaliśmy jakiegoś gościa, weszliśmy do budynku, żeby zmienić w korytarzu. Pracuje? Tak. Żeby zmienić w korytarzu i wujek mówi do tego, robimy interes, a on do niego mówi, wiesz kto to jest? Na mnie. A on mówi, skąd ja mam wiedzieć, kto to jest? Mówi, to jest Janka córka. Jaki Janek? Janek mój brat. Janek, twój brat, to jest jego córka? Tak. To ten facet, który na czarnym rynku zmieniał pieniądze, zna mojego ojca. I to połączenie, wiesz, to jest coś i do dzisiaj, jako Żydówka to czuję. Jak przyjeżdżam do Izraela, czuję się, że jestem... To jest mój kraj. Ale Australia jest też moim krajem. Także, wiesz, ale Polska chyba nie. Ja pamiętam parę lat, ja tutaj parę razy przyjechałam. Parę lat jednej podróży tutaj byłam i ktoś do mnie coś powiedział z punktu widzenia. Freda, powiedz prawdę, jak przyjeżdżasz do Polski, to serce nie bije, nie? I ja myślę sobie, nie. Oczywiście, wiesz, ja chodzę po ulicach, ja uwielbiam te ulice, te domy, jedzenie, język i tak dalej, ale to nie czuję się jako mój dom. A może wyjechałam zawczas, nie wiem. Że nie czuję tego połączenia, nie? No, jakbyście czekali dłużej, byście doszli do 68 roku, to też... To też by nie było wyjścia. Także... Bo to też... No, a powiedz, a twoja siostra, kiedy ona się przeprowadziła do Izraela? Do Izraela? 2 lata temu. Bo jej sytuacja jest taka. Ona ma córkę, która jest bardzo religijna. Córka jej przyjechała do Izraela, jak bardzo dużo dzieci żydowskich. Jak kończą szkołę, pomiędzy szkołą a uniwersytetem, przyjeżdżają do Izraela na rok. Tak? Pod koniec tego roku dzwoni do rodziców i mówi, ja nie wracam. Ojciec z nią rozmawiał przez jakieś 4 godziny przez telefon i przekonał, że powinna wrócić, skończyć studia w Australii, a później jak skończy i dalej będzie chciała wracać do Izraela,
Oni nie będą przeciwko temu. I ona tak zrobiła. 7 lat studiowała w Australii. Skończyła, zrobiła wszystko. I w momencie, jak skończyła, poszła do ambasady izraelskiej i podała na Aliyah i pojechała. I Michelle już jest w Izraelu ponad 15 lat. I przez ten czas, cały czas Adela jeździła z mężem, później się roześli, sama jeździła ze mną i tak dalej. Michelle przyjeżdżała do Australii i jakoś to szło dobrze. Aż COVID przyszedł. I Adela nie mogła córki widzieć, bo jej nie wolno było wyjechać, Michelle nie mogła przyjechać i tak dalej. I w tym momencie Adela zdecydowała, że powinna być w Izraelu, gdzie córka jest. I 2 lata temu wyjechała. Znaczy ona przyjeżdża do Australii co roku na parę miesięcy. Ja jadę do Izraela i tak jakoś... Czyli jakby po pandemii zdecydowała to doświadczenie jednak tej tak, izolacji. Izolacji nie tylko to i rozeszła się z mężem. To jest jedno dziecko, co ona ma. Rodziców już naszych nie żyło. To my jesteśmy rodzinką, ona i ja. I jej córka. A córka była gdzieś indziej. Nie? I ja myślę, oprócz tego, że sytuacja teraz jest taka okropna, ohydna, ale myślę, że ona jest zadowolona z tej decyzji. Bo jest blisko, bo córka do niej dzwoni i mówi: mama, mam godzinę, może się spotkać na kawę? Australia jest cudowny kraj, ale ta odległość nas zabija. To nie jest jak Anglia, że możesz co 2 miesiące, 3 miesiące pojechać na tydzień, nie? Czy na parę dni. Jest bardzo daleko. I także, nie, Adela. No i oprócz tego każdy, wiesz, ja jak pojechałam, może nie pierwszym razem, ale drugim razem ja byłam w Izraelu może 10 miesięcy, rok. I bardzo na serio myślałam zostać się. I tak samo Adela z swoim mężem pojechali raz. I on był akademikiem, uczył profesorem w australijskim uniwersytecie i nawet poszedł do Jerozolimskiego Uniwersytetu, zaczął tam rozmawiać z ludźmi a propos, jakby chciał się przeprowadzić, czy by znalazł pracę i tak dalej. Także oni też myśleli, myśmy wszyscy wyrośli z tą mniemanią, że Izrael to jest naszym krajem i to nas dotyka. Specjalnie ci, którzy przyjechali jako emigranci, ja myślę. Bo myśmy wyjechali z miejsca, gdzie nie czuliśmy się, że my należymy. Wiesz? I dojechaliśmy do miejsca, gdzie należymy, ale no teraz mniej może. Też zmieniła się sytuacja. A czy to było, czy istnieje w Sydney środowisko Żydów z Polski? Tak. Z Polski, z Węgier. W Melbourne większość jest z Polski, w Sydney jest mieszanka, bo z Węgier przyjechali wcześniej od nas. Ci z Węgier przyjechali. No, pierwsza fala przyjechała zaraz po wojnie. Ocalałych. A później druga fala było Węgrów, Żydów z Węgier, którzy przyjechali w 1956 roku. A Polacy przyjechaliśmy też w 57, 8, 60 i tak dalej. Trochę w 68. I rosyjscy Żydzi. Jak Rosja ich była wtedy umowa, że wypuścili Żydów z Rosji, to dużo pojechało niby do Izraela i później przyjechali do Australii. A czy ty jeśli chodzi właśnie o to środowisko, jakby co dla ciebie jest, które środowisko jest dla ciebie takim głównym środowiskiem, czy mogło się zmieniać też życia, czy to jakby cały czas się obracałaś i obracasz w tym? Nie specjalnie. Mam różnych. Na przykład w poniedziałek jadę do Krakowa. Spotykam się z kolegą nie-Żydem z Melbourne, z którym pracowałam. Koleżanka, która pochodzi ze Sri Lanka
nie Żydówka, chrześcijanka, którą też spotkałam 40 lat temu. I czujemy się jak rodzina. Także kuzynka to jest niby kuzynka, znaczy faktycznie nie jest kuzynką, ona moją, ona jest kuzynka mojego byłego szwagra. Ale czuje się bardzo zbliżona do Adeli i do mnie. Jej mąż pochodzi z Stuttgart, Niemiec, nie Żyd. Ale bardzo jego zainteresowała nasza historia. To oni przyjeżdżają. Także to jest nasze, wiesz, taka mieszanka, nie? Mam koleżanki różne. Moja najbliższa koleżanka była tak samo jak ja, córką Holokaust ocalałych, z polskiego pochodzenia, ale ona urodziła się w Australii. Teraz mam bardzo bliską koleżankę z Izraela, która mieszka w Australii. I takie mieszaństwo, nie? Ale muszę ci powiedzieć, że ostatnie parę, od czasu od 7 października 23 roku czujemy się troszeczkę tak odłamani od reszty kraju, Żydzi. I to jest pierwszy raz. Zawsze jak ja byłam w Izraelu, ludzie mi się pytali, a czy nie ma antysemityzmu w Australii? Czy nie istnieje? Ja zawsze mówiłam, że nie. Australijczycy albo nienawidzą ciebie, bo po prostu jesteś emigrantem i nikogo nie lubią. Im nie zależy, skąd ty pochodzisz, jakiej religii. Po prostu nie lubią ludzi, którzy przyjechali z innego miejsca. I nigdy nie odczułam tego, że jest jakaś różnica, że traktują mnie inaczej, bo jestem Żydówką. A teraz... Ale to są tak jak to jest trochę różnica między Polską a krajami zachodnimi, tak? Jak, tak. Nie wiem, Niemcy, Wielka Brytania, że tutaj nie ma społeczności muzułmańskich tak naprawdę. Czy jak to wygląda w Australii? Bardzo dużo. Z porównaniem do Żydów. Czy to wynika, tak jak w Polsce mówimy, że pojawił się nowy rodzaj antysemityzmu, który jest wśród powiedzmy tych grup światopoglądowych, które sympatyzują z Palestyną i to jest ta grupa bardziej lewicująca, która do tej pory... I to jest prawda. Tak? I to jest prawda. W Australii tak samo. Tak samo, czyli to... Tak, w Australii tak samo. Ale może nie do takiego stopnia jak w Stanach Zjednoczonych, czy w innych krajach, czy w europejskich krajach, ale jest. I to dla nas było okropnie shocking, że takie coś istnieje. Bo myśmy się myśmy się przyzwyczaili, że nie ma różnicy, że jesteśmy nie tylko to, ale bardzo dużo rzeczy, które istnieją w Australii, były postawione, zbudowane przez Żydów, którzy przyjechali po wojnie. I nie odczuwaliśmy tego. Albo może istniała, ja po prostu sama nie odczuwałam. Tak? A teraz jest różnica. Nie tylko, że jest różnica, ale po prostu właśnie z tą koleżanką, która pochodzi z Izraela, ale mieszka w Australii. I jak coś się w Izraelu dzieje albo coś, to my ciągle stoimy w korytarzu i gadamy jedna z drugim. I mamy znajomych, którzy z nami przepracują, bo ja od czasu do czasu pracuję w bibliotece i które nas bardzo lubią, sympatyzują i tak dalej i ciągle się pytają, a jak sytuacja w Izraelu i to, tamto i owo. Ale ja ciągle mówimy, nie szkodzi, że czujemy, że oni są z nami, ale to, co my czujemy, oni nie czują. Dokładnie. I to niestety jest ta sytuacja teraz. Wszystko się zmieniło 7 października. I co dla nas było najwięcej, jak to się mówi, surprising. Zaskakujące, że 7 października
Hamas zaatakowało Żydów. Fakt. 8 października była demonstracja w Sydney, 100 000 ludzi wyszło przeciwko Izraelu. Zanim nawet zaczęli myśleć, jak oddadzą to, zanim się widziało w telewizji codzienne, wieczorowe nowości, jak dzieci umierają w Gaza, tak? Zanim Gaza nawet istniała. Ja tego nie mogłam zrozumieć. Ale i to właśnie była demonstracja nieorganizowana przez środowiska Nie. muzułmańskie czy palestyńskie, tylko przez Muzułmańskie, palestyńskie i lewicowie. lewicowe. I do punktu, gdzie i to było zrobione, bo premier New South Wales, to jest gdzie Sydney istnieje, bo Australia jest jak Stany Zjednoczone, jak to się mówi, połamana? Podzielona, nie? Na different states. Ale nie jak w Stanach dokładnie, bo my wszyscy pracujemy razem. Ale każdy state ma premiera. I ten premier zdecydował, jak dużo innych miast na świecie, że ściany opery będą w kolorach niebiesko-białych. To na drugi dzień była demonstracja pod tym samym budynkiem, przez grupę pro-Palestinian, którzy ryczeli kill the Jews, against the Jews. Nie wiadomo. Później zaczęła policja mówić, nie, oni to faktycznie tego nie powiedzieli tylko where are the Jews. Nie zależy, czy powiedzieliście zabić ich, czy gazować, czy gdzie oni są. Tak? Bo ten krzyk jest to samy, nie? I policja nic na to nie reagowała, oprócz tego, że zaresztowali jednego człowieka, który przyszedł z żydowską flagą. I jego zaresztowali, bo powiedzieli, że to zrobili dla jego bezpieczeństwa. I tak to poszło. I doprawdy to jest dla nas bardzo, bardzo bolące, bo ja całe życie głosowałam na tą partię, która jest taka center-left, Labour Party i tak dalej. I czuję się, że państwo mnie opuściło. I nie ma gdzie idę teraz. Ja tam mieszkam, to jest mój kraj, ja tam wyrosłam. Przecież ja mam teraz 74 lata, skończę w listopadzie. Tak? A miałam 10, jak wyjechałam. No to gdzie żyłam całe życie? I Izrael znaczy dużo dla mnie, ale nie wiem, czy ja bym chciała tam się przeprowadzić. Nie w tym wieku. I taka jest nasza sytuacja. A możesz trochę opowiedzieć o swojej, no właśnie o swojej drodze i drodze, no nie wiem, zawodowej, czy Dobra. Właśnie w Australii? No, słuchaj, ja zawsze byłam, jak to się mówi, chytra na nowe experiences, jak się mówi? Doświadczenia. Na nowe doświadczenia. To całe moje życie ja to chciałam. I także jak tylko mogłam, no pierwszy raz wyjechałam do zagranicy, to miałam 16 z czymś lat. Do Izraela pojechałam. Tak? I podróżowanie dla mnie zawsze było tego czasu uwielbioną rzecz. I pierwsze parę lat młodzieży, zostawiałam szkołę bardzo wczas, 15-16 lat. Nie, że nie lubiłam się uczyć, ja bardzo lubiłam się uczyć, ale nienawidziłam być zamkniętą w klasie. Tak? No i wyrosłam w tym czasie, w tej atmosferze w 60 latach, nie? The hippie trail. I zaczęłam wędrować po świecie i jeździłam ciągle. Wyjeżdżałam, wracałam do Australii na rok, na parę miesięcy, żeby zarobić na bilet w jedną stronę i dalej jechałam. Tak? I to było przez parę lat. I później jak już się zrobiłam trochę, powiedzmy, zmęczona, to mnie zmęczyło. Zaczęłam myśleć, no co teraz, nie? I doszłam do wniosku, że nawet jak tylko nosiłam małą torbę rzeczy,
na moje wędrówki. Zawsze miałam małą książeczkę do rysowania. I mnie zainteresowało, czy te rysunki mają jakieś znaczenie. Nie. I zaczęłam studia w tym kierunku. I jakieś 6-7 lat studiowałam w różnych akademiach sztuki. Rysowałam, malowałam. No, ale później doszłam do wniosku, że z tego chyba żyć nie będę mogła. Także zrobiłam dyploma jako nauczycielka sztuki. I czekałam na miejsce w szkole jakiejś uczyć, państwowej. I na tymczasowo poszłam pracować dla biura państwowego, gdzie płaciliśmy pensję dla, jak to się mówi, veterans, ex-soldiers. Tak, no dla weteranów. Dla weterynarów. I myślałam, że to będzie taka tymczasowa praca, aż znajdą miejsce w szkole jakiejś. Bo myślałam, że wszyscy będą bardzo tacy nudni ludzie i że praca będzie nudna. I okazało się, że spotkałam cudownych ludzi. I dalej chciałam malować i tak dalej. I ta praca mi dała warunki, gdzie to było możliwe. A jako nauczycielka myślałam, że na odwrót będę musiała, jeżeli chcę być dobrą nauczycielką, bo dla mnie nauczycielka jest coś bardzo ważnego. To jak nie możesz oddać 100%, to nie rób tego. A z tej mojej pracy to ja mogłam iść sobie do pracy, pracowałam parę godzin, wróciłam do domu i miałam energię malować dalej i tak dalej. I ja tak pracowałam w tym biurze przez 20 parę lat. Ale ta praca miała coś związanego właśnie z rysunkiem? W ogóle nie. W ogóle nie. Ale może, wiesz, dlatego, że mnie interesowało, bo było połączenie jakieś, nie? Bo rodzice moi przeżyli II wojnę światową. A tutaj byli żołnierze, którzy też przeżyli II wojnę światową, ale z innego punktu widzenia. I to mnie trochę interesowało. To znaczy, bo to byli... Żołnierze, to byli australijscy żołnierze, którzy II wojny światowej byli przeważnie Middle East, w Palestynie, we Francji walczyli z angielskim wojskiem i z amerykańskim wojskiem. I ja ich rozumiałam. Nie? Miałam takie poczucie, że nas coś łączyło. Oprócz tego, bo to było mniej więcej ludzie mojego ojca w wieku, ale tak. Ale to byli jacyś też, no nie wiem, straumatyzowani, czy jakby... Niektórzy, albo po prostu, bo u nas była taka zasada, czy zastawa, że ludzie, którzy byli we wojsku, mogli dostać pensję jako starsi ludzie. 5 lat wcześniej, jak każdy inny. I to była moja robota, nie? A później po jakimś czasie, ostatnie parę lat, to ja zaczęłam uczyć pracowników o różne reguły i tak dalej. I to dla mnie była ta moja, jak to się mówi, moja dyploma nauczycielki wyszła z tego punktu widzenia. I tyle. Ale praca była, słuchaj, cudownych ludzi spotkałam, praca nie była nudna i dała mi warunki, że mogłam dalej robić, co ja uwielbiam i mogłam wędrować, mogłam jeździć i tak dalej. I teraz dalej mnie podtrzymuje ta praca, nie? Jako emeryturka, pensja pochodzi z tej pracy i tak dalej. A teraz od czasu do czasu pracuję w bibliotece jako casualty, aby ruszać się. I uwielbiam książki, także to jest dobra praca dla mnie.
No właśnie, to jak mówimy o książce, to O naszej książce? tak, no spotykamy się, no przyjechałaś teraz do Polski w takim konkretnym Tak. celu. Możesz o tym opowiedzieć? No jak Ci zaczęłam mówić, ja nawet nie wiem skąd ten pomysł napisać taką książkę przyszło, ale może po prostu, bo rodzice zmarli i czułyśmy, ja i siostra, potrzeby jakoś złożyć zdanie o ich życiu. I to mnie ciekawiło, a ja lubię jeździć. No to ja przyjechałam w 2010 roku do Polski, byłam tutaj 3 miesiące i szperałam papiery. W każdym miasteczku, w każdym dziurze, co miało jakieś połączenie do naszej rodziny. Z 2 stron, z mamy, z ojca rodziny. Wyobraź sobie, mama przeżyła wojnę bez nikogo i nawet bez fotografii. Wszystko poszło. Ojciec znalazł tego brata i przez rodzinę, która wyjechała z Polski do Francji przed wojną, oni posłali bratu i brat posłał tatusiowi zdjęcie rodzinne. To był pierwszy raz, powiedzmy w 1965 roku, że widziałam zdjęcie moich dziadków, taty jako mały chłopak i 2 braci. Zdjęć mamy, rodziny w ogóle nie istniało, aż przyjechałam do Krakowa w 2010 roku i poszłam do archiwum w Krakowie, w 2 i w pierwszym znalazłam dokumenty niemieckie. To było, zapominam jak to się teraz mówi po niemiecku dokładnie, ale to było residential documents. Dokumenty, że mieszkali w takim miejscu. I macie pięknie takie fotografie dołączone do tych. I ja siedzę przed to była stara facsimile machine i ryczę. Bo to było w 2010 roku, to ja mam 49 lat, 50 wnet. I pierwszy raz widzę zdjęcie mojego dziadka, mojej babci. Mamy 2 braci i siostrę, po której noszę to imię, Freda. Oprócz tego było jeszcze 2 innych braci. Nie wiem, jak oni wyglądają. Nie istniało. Bo oni zginęli zaraz z początkiem wojny. Próbowali uciec w stronę Rosji i byli zabici. Także zaczęłam szperać w dokumentach, szukać daty urodzenia, daty śmierci, jak dalej jak mogłam. Po prostu dowiedzieć się o naszej rodzinie, nie? Którzy tutaj mieszkali przez setki lat. Za dużo nie znalazłam, ale trochę się znalazło. I oprócz tego mnie ciekawiło, także szukałam dokumenty o rodzinie, ale oprócz tego chciałam widzieć miejsca, gdzie rodzice byli. To pojechałam do Skarszycko-Kamiennego na przykład, tak? I tam, gdzie była ta fabryka, gdzie mama pracowała, fabryka amunicji, był obóz pracowy. Jest Maciupeńki muzeum. Chodziłam naokoło, patrzyłam się i tak dalej. Wszystko było zorganizowane, ludzie wiedzieli, że ja przyjeżdżam i tak dalej. I tak spotkałam tą panią dyrektorką w Żabikowie. Bo pojechałam tam, bo wiedziałam, że tam istnieje muzeum i że to było pierwsze miejsce, gdzie ojciec był, że może były jakieś papiery. I mnie ciekawiło zobaczyć, oprócz tego, że 50 lat więcej przeszło, nie? Od czasu, jak on tam był. Ale mnie ciekawiło było zobaczyć po prostu miejscowość, miejsce, atmosferę, nie? To wjechałam w Oświęcim, w Janinie, tu i owo. W Niemiec byłam, w Buchenwaldzie, bo mamy ostatni obóz był pod obozem Buchenwalda. Spotkałam mnóstwo ludzi, którzy mi dużo pomogli.
I później wróciłam i zaczęliśmy te papiery jakoś zbierać razem i spróbować stworzyć opowieść o ludzi, których tutaj istnieli, nie? Żyli, przeżyli, zbudowali nowe życie w innym kraju. I z siostrą zaczęliśmy opisywać tego. I nas bardzo, jak zaczęliśmy opisywać, to zaczęliśmy myśleć więcej nie tylko o ich historii, ale też o historii, co się działo koło nich. Znaczy, w jakiej sytuacji to było, co było na większym świecie, nie oprócz niej. I zużyliśmy bardzo dużo testymoniów, bo oni, na szczęście rodzice nagrali testymonii dla, wiesz, Shoah Foundation. I przedtem też oral history dla żydowskiego Association of Jewish History w Sydney. To mieliśmy, to był nasz fundament. I zbudowaliśmy taką historię o nich, o rodzicach. Ale dla nas było ważne, że to nie było tylko o rodzicach naszych, ale po prostu o polskich Żydów. Ludzie, którzy mieszkali tutaj i nie istnieją. I tak to było. I ta książka, myśmy to napisali przez Żydowskie Muzeum w Sydney. Oni nam z tym pomogli, bo dla nas to było bardzo ważne, bo mama tam pracowała przez lata jako guide, jak się mówi guide po polsku? Przewodniczka. Jako przewodniczką. Także dla nas to było jakieś takie dobre połączenie, nie? Bo to było bardzo prywatne, to było bardzo personalne dla nas. To nie była książka, że piszemy książkę, bo chcemy zarobić i tak dalej. To było po prostu testament naszej rodziny. Ale jak ta książka wyszła, zdecydowaliśmy wysłać kopie do różnych muzeum na świecie. Do Yad Vashem, do Musée de Shoah w Paryżu, United States Museum w Waszyngtonie, do Polin i w innych muzeum w Polsce. I tak jak Ci przedtem mówiłam, to muzeum w Żabikowie, młoda pani, co tam pracowała, którą nie poznałam wcześniej, przeczytała książkę i ją to bardzo, bardzo dotknęło i ją bardzo zainteresowało. I zadzwoniła do nas, znaczy czy posłała e-mail, nie pamiętam dokładnie, że z propozycją, żeby oni by chcieli to przetłumaczyć na polski język i wydać w Polsce. Co dla nas było fenomenalne. Bo to jest prawidłowe, że tutaj to powinno istnieć, bo my stąd pochodzimy, nie? I no trwało to przetłumaczenie i tak dalej, trwało ponad rok dłużej, bo oni tłumaczyli, później myśmy każdy, wiesz, przeszło przez może 8 wersji, a ja z siostrą czytamy po polsku, ale pomału, nie każde słowo rozumiemy i tak dalej. I dla nas było bardzo ważne, żeby nie tylko, żeby te słowa, żeby to miało to samo znaczenie i to samo serce, jak oryginalne. I mi się zdaje, że to zrobiliśmy to. I zdecydowali muzeum w Żabikowie, że to wydadzą z muzeum razem z Muzeum Nowy w Płaszowie. I myśmy zdecydowali, że przyjedziemy tutaj na takie spotkanie z autorkami. I tutaj jestem teraz. Na to. I pierwsze będzie w Krakowie, i drugie będzie w Poznaniu. Czyli ta książka już wyszła? Już wyszła. Nazywa się, jak to jest? Mina i Jakub. Mina i Jakub, po polsku widzisz, że zapominam. Chwileczkę. Tak? Tak. Dziękuję. To jest Mina i Jakub. Nie, to nie, bo polskie, a jak nie, to ja przeczytam Ci, widzisz, to jest głupie,
zapomniałam dokładnie, ocaleni z Holokaustu więźniowie 9 obozów. Bo pomiędzy nimi było 9 obozów. To oni byli. I książka wyszła w styczniu tego roku. Istnieje. I Muzeum Płaszczów i Muzeum Żabikowie sprzedawają, jeżeli ludzie są zainteresowani. My na tym w ogóle żadnego zarobku nie mamy i nie chcemy, bo to nie jest dla nas. My jesteśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni, że te muzea doszli do tej pracy, tak? Wzięli tą pracę na swoje barki i wydali. To dla mnie wystarczy. Tak, no ja myślę, że to bardzo jest ważne rzeczywiście też teraz dla tych lokalnych społeczności. Tak. No zresztą tak jak my tutaj w Polin też, no ale dla lokalnych społeczności szczególnie, że losy też właśnie choćby ocalałych, którzy potem wyemigrowali, ale w ogóle też po prostu, że losy emigrantów żydowskich, tak, są bardzo ważne, no bo to są nośniki tej takiej wiedzy, która no właśnie tutaj bezpowrotnie zginęła. Zginęła, tak? I zginie. I zginie. Bo z każdą generacją to się troszeczkę zna przykład. Córka Adeli po polsku nie mówi, bo ojciec jej nie pochodzi z Polski. Ale ją bardzo interesuje historia dziadków. Była z nami raz w Polsce. Byliśmy razem na tym marszem żywych i później jej pokazaliśmy miejsca, co miało jakieś wielkie we Wrocławiu, gdzie myśmy wyrosły, w Krakowie, gdzie jej babcia mieszkała. I to było bardzo interesujące, bo trwało może 2 lata i to w niej to jakoś tam się gotowało i tak dalej. I po 2 latach ona opisała o swojej perspektywy z tej podróży i co to dla niej znaczyło. I to jest w naszej książce. Dodaliśmy to. No i teraz miała przyjechać też, bo myśmy, niestety, bo ona pracuje, także za dużo czasu nie ma, to jak byliśmy razem w trójkę, to widziała Kraków i widziała Oświęcim i tak dalej, i Wrocław, ale nie wiedziała, gdzie dziadek wyrósł. I mieliśmy ten plan, że pojedziemy po Krakowa razem do Wieruszowa, żeby tam mogła się pokręcić, widzieć to miasteczko. No, nie wiem, czy to się uda tym razem. Na razie nie mogę wyjechać z Izraela. No, miejmy nadzieję, że będzie to niebawem możliwe. No, mam nadzieję, a jak nie, to kiedyś indziej, ale na ten... Może na te zebranie w Poznaniu się zdążą, ale nie wiem, wątpię. Droga Fredo, bardzo dziękuję za rozmowę. Chciałem zapytać, czy coś chcesz jeszcze, cokolwiek dodać? Ciężko pomyśleć. I ciężko jest określić dokładnie, co my czujemy być tutaj. Wiesz? Bo tak jak Ci przedtem mówiłam, z jednej strony to jest kraj, gdzie się urodziłam. Pierwszy język jest polski. Nie rozmawiam tak dobrze w tym. Już nie myślę po polsku, myślę po angielsku, sobie tłumaczę na polski i tak dalej. Ale to był mój pierwszy język. I powiem Ci szczerze, że jestem bardzo zadowolona, że myśmy wyjechali. Ale z drugiej strony jestem bardzo zadowolona, że miałam te pierwsze 10 lat tutaj. Bo jestem inna, mam inną wiedzę o życiu, jakbym była po prostu urodziła się w Australii. Coś innego, nie? Europa istnieje we mnie. Polska istnieje we mnie.
jakiś sposób. Nawet nie wiem dokładnie w jakim. I dlatego od czasu pierwszy raz ja wróciłam do Polski, to było w 1973 roku. Byłam w Izraelu może 10 miesięcy, od 72 do 73. Uczyłam się hebrajskiego, już trochę rozmawiałam. I w jednym momencie mogłam przeczytać wskazówki w hebrajskim języku. I doszły mi taki pomysł, ale to by było kapitalnie. Być jako turystka w kraju, którego nie znam, ale mogę czytać wszystko, mogę porozmawiać z ludźmi i zdecydowałam w tym momencie, że jadę do Polski. Bez pieniędzy, bez żadnego zorganizowania ani nic. Ale dostałam wizę, dostałam się do Berlina, dostałam wizę tam, przyjechałam do Polski, wjechałam do Polski. I co było ciekawe, pojechałam do Wrocławia i szłam piechotą gdzieś w kierunku, chciałam znaleźć swoją ulicę. Faktycznie nie wiedziałam, w którym kierunku ja idę. Ale myślę sobie, powinnam zapytać się tego człowieka, gdzie jest ta ulica. A jeszcze 10 minut pokręcę się, później się zapytam. I tak szłam, aż doszłam do momentu, że doprawdy nie wiem, gdzie ja jestem, muszę się zapytać. I była może 10 minut mojej ulicy. Także coś w pamięci było. Tak? I to był pierwszy raz, że pojechałam wtedy do Oświęcimia. Widziałam te, jak to się mówi, ogłoszenia, proclamations, jak się mówi, rozkazy, nie? Napisane w polskim języku, w niemieckim, w Krakowie, że od tej daty Żydom nie wolno chodzić tutaj i od tej daty muszą nosić żółte flagi i tak dalej. I stanęłam i zaczęłam to czytać i myślę sobie, o Boże, zrozumiałam, po pierwszy raz, doprawdy zrozumiałam, że moja 18-letnia matka stała przed tym i to czytała. I mi się zdaje, że od tego momentu mnie interesowała historia ich. Więcej, wiesz? I tak to była. I kręciłam się. Myśmy w tym budynku, gdzie myśmy mieszkali, mieszkały dwie żydowskie rodziny na tym samym piętrze. Na tym samym piętrze. Oni mieszkali naprzeciwko nas. Myśmy wyjechali, oni się zostali. I tam była małżeństwo moich rodziców w wieku, którzy mieli córeczkę, mniej więcej w moim wieku. A starszy kawaler inwalida, brat i starsza parka. I ta starsza parka dla nas byli przybrani jak tacy dziadek i babcia, wiesz. W każdym razie, myśmy wyjechali. Ja wracam. Ja wyjechałam, miałam 10 lat. Teraz mam 21, 22. Western hippie, podarte spodnie, długie włosy i tak dalej. Przyjechałam do Polski. A zatrzymałam się z nim u nich i rozmawiałam i zrobiliśmy plany, że na drugi dzień ja spotkam się z Ireną, tą dziewczyną, u niej w pracy. Na obiad wyjdziemy. Rano wstaje, a jej matka mówi, wiesz co, Fredziu, myśmy rozmawiali i zdecydowaliśmy, że może to nie jest taki dobry pomysł, żebyś ty tam poszła. Bo nie, że my chowamy, że jesteśmy Żydami, ale może coś powiesz, że dopiero byłaś w Izraelu i tak dalej i to nie będzie tak dobrze. Bo to było może 2 tygodnie po wojnie izraelskiej w październiku w 1973 roku. I ja sobie pomyślałam, no dobra. Ale sądzisz, że oni ukrywali przed nią ten fakt?
Czy żona nie wiedziała? Ona wiedziała, że jest Żydówką, ale oni nie chcieli, żeby ona, Bo była to żeby w pracy wiedzieli może. I po prostu bawił się. 73 rok. Ja musiałam się meldować w policji i tak dalej. Kto wie, nie? I po jakimś tygodniu pobycia ojciec tej dziewczyny mnie się zapyta, no Fredzi, ty już jesteś tutaj tydzień i tak dalej. Jak myślisz, czy byś wróciła tutaj mieszkać? I ja się ten Dawida popatrzyłam i mówię, Dawid, mi nie zależy o pieniądzach, że tutaj może bym miała mniejsze mieszkanie jak w Sydney, czy może zarobek byłby mniejszy. Ale to, że ktoś mi może powiedzieć, nie, tobie nie wolno jechać tam, że nie mam tej wolności, ja bym tego nigdy nie oddała. I to jest to, znaczy, że teraz sytuacja się zmieniła w Polsce całkowicie, nie od tych czasów, ale to zostało ze mną. Takie, jak to się mówi, walka o freedom. Freedom of movement, freedom of thought. Freedom to be who you are. That's it.